Witam. Na początek podziękowania dla ekipy sklepu FPN z Warszawy, który pożyczył mi to pióro. To oczywiście Wall Eversharp. W takich oto kartonowych opakowaniach tutaj mamy to pióro. Oczywiście jest to nowa edycja kiedyś wielkiego ich hitu sprzedażowego i świetnego wzoru projektowego, model Skyline. I tutaj co jeszcze mamy? Tutaj chyba nic nie wyciągnę spod spodu, tak więc oto model Skyline, współczesna edycja z takim chromowanym wykończeniem. Ten oryginalny model był oczywiście bardzo popularny, jak tutaj widać w reklamie tego modelu Walt Disney brał udział. No ale przejdźmy do pióra. Tak ono się prezentuje. Jak tu widać, zwęża się ku końcowi od początku, czyli od góry skówki, która taka jest klipsem przecięta na pół i zaokrąglona. Karbowane brzegi na skówce mamy takie dookoła wyżłobienia, a korpus sukcesywnie ku końcowi się zwęża. Tutaj mamy stalówkę i plastikowy spływak, długa sekcja. Wygodnie można trzymać w każdej jej części, moim zdaniem. Oczywiście zakręcana jest skówka i tak jak w poprzednim modelu jest taki uskok, który powoduje, że skówka bardziej zbliża się do średnicy korpusu. Tak jak już mówiłem, dobrze się trzyma w ręce. Z tyłu skówkę można założyć, ale moim zdaniem to dość zaburza równowagę tego pióra. Natomiast zasilanie tutaj mamy konwerterem i oczywiście go dostajemy w zestawie Standard International, z tego co zauważyłem. Tak więc wygląda owo pióro na pierwszy rzut oka. Dużo trzeba tutaj pokręcić, żeby zakręcić korpus. Jak można się przekonać na porównaniu ze zdjęciem wcześniej, model ten niewiele odbiega od tego klasycznego. Co do porównania wielkości z Duofoldem, Sonetel mamy Alstal i Pelikanem 140, to jest to pióro takiej długości Duofolda, można powiedzieć, 13 cm, 7 mm ze skówką. Natomiast po zdjęciu skówki mamy 13 cm i 1 mm długości, średnica sekcji centymetr, a korpusu niecałe 12 mm. Całość waży 33 gramy. Tutaj stalówka grubości F, jak zwykle z wypożyczonymi piórami robię, tylko moczę stalówkę i spływak, aby dokonać testu i tutaj widać, że troszkę mogę docisnąć i linię pogrubić. Kolejne zanurzenie w atramencie i tak to wygląda przy pisaniu. Nic mi tutaj nie zadrapało. Przepływ takiej właśnie sytuacji jest zadowalający. Odwrócona stalówka, tak pisze na 3+, bym powiedział. I to tyle z testu. A jeszcze Blue Black pelikanowski został wykorzystany. Natomiast teraz można zerknąć na zbliżenie stalówki. Bardzo minimalistyczne zdobienie jej. Jeszcze tutaj widać, że są takie elementy chromowane między końcem sekcji a stalówką, które tworzą takie tutaj oddzielające, można powiedzieć, pierścienie. Model ciekawy. Cieszy mnie to, że nie odbiega od tego klasycznego, który tak się już zakorzenił, można powiedzieć, wśród wszystkich wielbicieli piór wiecznych i jest to jeden na pewno z kultowych modeli, a już na pewno z Eversharpowej, oprócz tego, który pokazywałem poprzednio, model bardzo popularny kiedyś i mam nadzieję, że jego reedycja będzie cieszyła się
powodzeniem, bo to jest ładne pióro, dobrze zrobione, nie ma tutaj żadnych niedoróbek, pisze bezproblemowo. Także zachęcam do przetestowania tego pióra. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.